Cześć, z tej strony Paweł, Freebird Rider. Dziś zabiorę Was na kolejną wielką motocyklową wyprawę. Tym razem już nie w siodle dobrze Wam znanej Hanki, czyli Hondy Shadow, a na Suzuki V-Strom zwanej Zuzia pojedziemy do Serbii, kraju, który choć nie jest zbyt popularny turystycznie, dał mi wiele frajdy z podróżowania. W Serbii pokażę Wam Belgrad, wspaniały kanion Uvac, Park Narodowy Tara i mnóstwo innych ciekawych miejsc. Nie zabraknie noclegów na dziko i po raz pierwszy w moich wyprawach także kilku offroadowych przejażdżek. Na deser wpadniemy też do Bośni i Hercegowiny, gdzie w Mostarze będziemy podziwiać zarówno piękno tamtejszych zabytków, jak i ślady po niedawnej wojnie. Zahaczymy również o wodospady Krawica i Sarajewo. Nudy na pewno nie będzie, zatem usiądźcie wygodnie i pojedźcie wraz ze mną na wyprawę przez Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę. Błękitne niebo nade mną, a droga przede mną. Ruszam po kolejne przygody. Dojazd do Serbii chciałem rozłożyć na 2 dni, w których do pokonania miałem około 1100 km. Pierwszą nockę zaliczyłem na Węgrzech. Miałem ochotę zacząć podróż od biwaku na dziko, więc zboczyłem na polne drogi, by znaleźć jakieś spokojne miejsce. Udało się. Choć rozbicie namiotu utrudniał silny wiatr, ale potrzeba matką wynalazków. Patent z użyciem motocykla jako wiatrochronu sprawdził się doskonale. Kolejnego dnia już prosto do węgiersko-serbskiej granicy. Serbia nie należy do strefy Schengen, więc na przejściu czekała mnie kontrola. Skorzystałem z mniej obleganego przejścia Baksalmas-Bajmok. Czas przekroczenia granicy to około 30 minut, z czego tylko po węgierskiej stronie był długi czas kontroli. Serbowie bez pytań, pieczątka w paszport i witamy w Serbii. Przed przekroczeniem granicy wyłączyłem telefon, ponieważ serbski roaming srogo by mnie kosztował. Lokalną kartę SIM kupię kolejnego dnia. Pierwszym celem wyprawy był Belgrad. Chciałem jak najszybciej dotrzeć do stolicy kraju, więc wybrałem autostrady, które w Serbii są płatne na bramkach. Dla motocykli koszt przejazdu 130-kilometrowym odcinkiem to około 12 zł, więc nie jest specjalnie drogo. Na bramkach płacić można kartą, jednak po drodze i tak wymieniłem trochę euro na tutejszą walutę serbskiego dinara, którego nie mogłem znaleźć w żadnym polskim kantorze. No i dotarłem do stolicy. Tu spędzę 2 noce. Za wynajęte mieszkanie zapłaciłem 120 zł za dzień pobytu. Cały dzień chciałem poświęcić na zwiedzanie Belgradu, więc by łatwiej poruszać się po mieście, zostawiłem w hotelu kufry boczne i ciuchy motocyklowe. Na start pojechałem zobaczyć nowy Belgrad. Jest to dzielnica miasta, która słynie z komunistycznej architektury, a konkretnie z ogromnych blokowisk, które doskonale pamiętają jeszcze czasy dawnej Jugosławii. Podobne blokowiska można spotkać też w innych częściach stolicy. Mała ciekawostka zaliczona, teraz czas na konkretniejsze atrakcje. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Serbii jest twierdza Kalemegdan, zwana też twierdzą belgradzką. Pod jej murami znalazłem parking, który jak się później okazało był darmowy dla motocykli. Samo wejście na teren obiektu jest również darmowe. Mury twierdzy zdawały się ciągnąć w nieskończoność. Rozpościerał się z niej widok na przecinającą miasto rzekę Sava. Na wspomnianą rzekę spogląda pomnik zwycięzca, który upamiętnia pokonanie Imperium Tureckiego. Wewnątrz twierdzy znajduje się również sporych rozmiarów park. Tam trafiłem na pomnik wdzięczności Francji, który przypomina o pomocy, jakiej Francja udzieliła Serbii podczas I wojny światowej. W twierdzy znajdował się także park militarny z dużą ilością czołgów i armat. Było co oglądać.
Wskakuję na motocykl i jadę na dalsze zwiedzanie. Pomimo, że na wjeździe do twierdzy wziąłem bilecik parkingowy, to nie chciano przyjąć ode mnie zapłaty za postój, ponieważ motocykliści mają za darmo. Obsługa kazała mi ominąć bramki wjazdowe. Już teraz zdradzę wam, że w Serbii ani razu nie musiałem płacić za parking. Na żadnej z wypraw jeszcze mi się to nie zdarzyło. Dalej wylądowałem w okolicach rynku, gdzie zobaczyłem Plac Republiki. Tam najbardziej znanym punktem jest pomnik księcia Michała. W międzyczasie, by móc korzystać z serbskiego internetu, zakupiłem starter z kartą SIM do sieci MTS. Kosztowała mnie 24 zł i dawała dostęp do bodajże 4 GB internetu. Ciekawym miejscem jest też cerkiew Świętego Marka. Jej wysokość sięga aż 60 metrów, a wnętrze skrywa podobno najwartościowszą kolekcję ikon serbskich. Niestety, część ikonostasu była zakryta ze względu na prace konserwacyjne. Krzątając się po mieście, wpadłem na okazały budynek serbskiej poczty, a po drugiej stronie ulicy gmach serbskiego parlamentu. Najsłynniejszym serbskim naukowcem i wynalazcą był Nikola Tesla. Zwiedzanie Belgradu nie mogło się więc obejść bez odwiedzenia muzeum poświęconego tej niezwykłej osobie. Była to jedyna płatna atrakcja tego dnia. Za wstęp zapłaciłem równowartość 16 zł. Wewnątrz znajdowały się osobiste pamiątki po Tesli, a także niektóre z jego wynalazków. Przewodnik pokazał kilka doświadczeń, z których najciekawsze było zademonstrowanie działania transformatora Tesli. Ostatnim punktem, jaki zaliczyłem tego upalnego dnia, była ogromna cerkiew Świętego Sawy, która jest jedną z największych prawosławnych budowli na świecie. Wnętrze, a zwłaszcza sklepienie świątyni zrobiło imponujące wrażenie. Czwartego dnia opuściłem Belgrad i ruszyłem na południe kraju. Dziś będzie jeszcze trochę architektonicznych atrakcji, ale miłośnicy krajobrazów niech nie czują się rozczarowani. Natura wejdzie do akcji od kolejnego dnia. W miejscowości Topola, na wzgórzu zwanym Oplenac, znajdowała się piękna cerkiew świętego Jerzego. Za wstęp zapłaciłem 20 zł. Wnętrze cerkwi jest w całości pokryte kolorowymi mozaikami. Naprawdę na żywo to robi wrażenie. Również w podziemnej krypcie było niesamowicie kolorowo. Nigdy w życiu nie widziałem tak cudownie ozdobionych ścian i sufitów.
Warto wspomnieć, że Oplenac to także miejsce spoczynku króla Serbii Piotra I oraz kilku członków rodziny królewskiej. Dalej w siodło i lecimy do kolejnego miasta. Zatrzymałem się w Niszy. Tu najbardziej znanym miejscem jest wieża czaszek. Okrutna pamiątka po wieży, którą po jednej z bitew na początku XIX wieku postawili Turkowie z głów poległych Serbów. Początkowo na wieży znajdowało się około 1000 czaszek, jednak obecnie jest ich niecałe 60. Za wstęp na teren parku, na którym znajdowała się wieża, zapłaciłem 8 zł. W Niszy znajduje się też twierdza, podobna nieco do tej w Belgradzie, jednak zdecydowanie mniej okazała. Mimo wszystko też warto było zobaczyć to miejsce. Kolejny upalny dzień zbliżał się ku końcowi. Pora udać się do hotelu. Poranek rozpoczął się od naprawy drobnej usterki. Pod koniec poprzedniego dnia zauważyłem, że nie palą się światła mijania. Żarówki jak w bezpieczniku okazały się być w porządku. Problem musiał leżeć gdzie indziej. Na forum Suzuki Faustrum znalazłem wskazówkę, by sprawdzić styki w starterze rozrusznika. Zatem rozkręciłem starter, przeczyściłem styki, złożyłem do kupy i voilà! Działa! No to ruszam w trasę. Chciałem zaliczyć pierwszy punkt widokowy, który miał być Sičevo Panorama. Położony był gdzieś na górskim zboczu, do wiosce, do której prowadził kilkukilometrowy podjazd. Tabliczka z napisem punkt widokowy to jedyna oznaka tego, że to jakaś atrakcja turystyczna. Przejechałem przez boisko i oto jestem. Wspaniały widok. Ciekawe, czy podczas jakiegoś meczu ktoś wykopał piłkę do tego wąwozu. Dalej kręciłem się w okolicach jeziora Zawoj. Tu Serbia zaczynała pokazywać swoje prawdziwe drogowe oblicze. Wiele wąskich i krętych dróg, często o kiepskiej nawierzchni. Za to ruch praktycznie zerowy. Bez trudu mogłem znaleźć ciche i spokojne miejsce tuż przy drodze, by zrobić sobie małą przerwę na jedzenie. Niedaleko wspomnianego jeziora znajdowała się też mała wioska na końcu świata. Za nią miały być jakieś fajne górskie widoczki, gdzie myślałem, by rozbić namiot. Jednak podjazd był fatalny. Odpuściłem i zawróciłem, by znaleźć inne miejsce. Wcześniej na mapach zaznaczyłem sobie górę o nazwie Besna Kobila i to tam chciałem uderzyć. Gdybym wiedział, jak trudny będzie tam dojazd, pewnie nawet bym o tym nie pomyślał. Jednak czasem lepiej nie wiedzieć o trudach, jakie nas czekają. Do wspomnianej góry miałem prawie 180 km i choć od Belgradu chciałem już omijać autostrady, tym razem z powodu robót drogowych była to jedyna opcja, jaką mogłem wybrać. Po zjeździe z autostrady czekał mnie 30-kilometrowy stromy i niezwykle kręty podjazd, który nagle zamienił się w szutrową drogę, która z każdym metrem stawała się coraz bardziej wyboista i kamienista. Ostatnie 5 km podjazdu pod górę Besna Kobila to był prawdziwy hardcore. W sumie mogłem już gdziekolwiek rozbić namiot, ale jak sobie coś postanowię, to rzadko odpuszczam.
Chciałem dotrzeć tak daleko, jak tylko mogłem. Miałem praktycznie zerowe doświadczenie w jeździe po takim terenie. W dodatku na szosowych oponach i z motocyklem obładowanym bagażem podjazd w niektórych momentach wydawał się karkołomnym zadaniem. To cud, że po drodze nie zaliczyłem żadnej wywrotki. Tylko spójrzcie na ten fragment. Prawie nie miałem tu żadnej przyczepności. Jednak dzielnie brnąłem do przodu i udało się. Dla takich chwil warto żyć. Bezsna kobila w pełnej okazałości jest tylko moja. Co za wspaniałe widoki. Dla takiego noclegu na dziko warto było się przemęczyć. Trudno wymarzyć sobie lepsze miejsce. Tylko ja, motocykl i cudowne górskie krajobrazy wokół. No i już jestem w swoim 5-gwiazdkowym pokoju hotelowym. Czas przygotować kolację. Do zobaczenia kolejnego dnia. Dzień dobry, wspaniały górski poranku. Co za przyjemność budzić się mając taki krajobraz dookoła. No ale czas w miejscu nie stoi, trzeba ruszać dalej. Udało mi się tu wjechać, więc teraz pora na zjazd. Momentami było naprawdę ciężko. Tu na przykład wpadłem w kolejne między kamieniami i nie mogłem się ruszyć z miejsca. Upadek wisiał w powietrzu, ale ponownie jakimś cudem wybroniłem motocykl. Na końcu trasy na spotkanie wyszła mi krowa, która sama zdawała się nie dowierzać, że dotarłem tu bez szwanku. Dobra, teraz już na spokojnie do kolejnego punktu na mapie. Znów chcąc nie chcąc muszę na chwilę wskoczyć na autostradę. Później już jazda przez serbskie wioski, gdzie uzupełniam zbiornik paliwa. Cena za litr wynosiła w lipcu równe 8 zł. Na nawierzchni poza wybojami i kolejnami czasem pojawiają się także większe i głębsze dziury. Gdy raz padłem w taką na pełnej prędkości, mało nie wyszczeliło mnie z siedzenia i najprawdopodobniej wtedy wygięło mi felgę. Całe szczęście, że oponie nic się nie stało. Powoli docieram do jednej z bardziej znanych atrakcji w Serbii, zwanej Miasto Diabła. Jak widać, nawet te bardziej rozpoznawalne atrakcje są tu kompletnie pozbawione tłumów zwiedzających. Wstęp do parku, w którym znajduje się owe Miasto Diabła, kosztował 14 zł. Dojście do atrakcji zajmuje około 15 minut. W parku znajdowała się także czerwona studnia, z której wydobywała się woda o rdzawym zabarwieniu. Jest ona niezwykle bogata na związki żelaza i nie nadaje się do picia. Z kolei samo Miasto Diabła to 202 stożkowe kolumny o wysokości od 2 do 15 metrów, które według legendy są zaklętym orszakiem weselnym diabła, który próbował zaślubić brata z siostrą. Bóg, by nie dopuścić do grzechu i pokrzyżować plany diabła, zamienił wszystkich weselników w te oto słupy. Szczerze, na żywo nie zrobiło to na mnie większego wrażenia i było chyba jednym małym rozczarowaniem na całej wyprawie. Choć może radość z podziwiania popsuł nieco zabójczy 40-stopniowy upał, jaki panował tamtego dnia. No to z powrotem na motocykl i gaz do dechy, by ostudzić się powiewem wiatru.
Zielone krajobrazy umilały jazdę, gdy mknąłem do miasta Novi Pazar, które jest uznawane za najbardziej muzułmańskie miasto w Serbii. Nareszcie w chłodnym hotelu. Wieczorem wybrałem się zobaczyć Novi Pazar. Miasto zdawało się tętnić życiem o wiele bardziej niż sama stolica kraju. Ruch był naprawdę spory. Dobrze, że nie wyruszyłem do centrum na motocyklu, bo musiałbym przepychać się przez zakorkowane ulice. Poza kilkoma meczetami odnalazłem ruiny fortecy i miejski park oraz rynek. Jednak nic konkretnego nie zwiedzałem, ponieważ wszystko poza sklepami i restauracjami było już o tej porze zamknięte. Co ciekawe, jako że jest to muzułmańskie miasto, w żadnym sklepie nie mogłem kupić nawet piwa na ochłodę po tym upalnym dniu. Kolejny dzień i kolejne pakowanie bagaży. Pora ruszać dalej. Krętymi drogami zmierzam w stronę następnej atrakcji. Nie zabrakło też świetnych widoków na rozłożyste zielone tereny. Wyboistą szosą, z której później musiałem zboczyć na 6-kilometrowy szutrowy odcinek, chciałem dotrzeć do miejsca, które z pewnością znajduje się w każdym przewodniku po Serbii. Był nim kanion Uvac. Piaszczysta droga nie oferowała zbyt wiele przyczepności i momentami była trudna do pokonania, jednak po wspięciu się na górę bez nakupila wiedziałem, że nie ma dla mnie i Zuzi dróg, których nie da się przejechać. Wiedzielibyście, że tak wygląda parking przed jedną z najbardziej znanych atrakcji w Serbii? W Polsce czy Czechach poza asfaltowym dojazdem byłby tu pewnie betonowy parking, masa straganów i oczywiście biletowane wejście. Tymczasem Serbia ma w nosie komercjalizację tego typu miejsc. Po 10 minutach spacerem dostałem to, po co tu przyjechałem. Widok na niesamowite meandry rzeki oraz kanionu Uvac. Matka natura, tworząc coś tak pięknego, po raz kolejny zaskoczyła mnie swoimi zdolnościami. Rewelacja. Zdecydowanie warto było pokonać kilka kilometrów zakurzonych szutrów, by dostać w nagrodę coś takiego. Co ciekawe, swoje siedlisko mają tu także sępy płowe. To bardzo rzadki gatunek ptaków, których skrzydła osiągają szerokość nawet 3 metrów. No to na motocykl i wracam do miejsca, z którego zboczyłem na tę ścieżkę, ponieważ zarówno tutaj, jak i przy innych tego typu atrakcjach trzeba było wracać kilkanaście kilometrów tą samą drogą, ponieważ nie ma innych opcji dojazdowych. Jadę na północ. Po drodze gdzieś minąłem nawet kilku motocyklistów, którzy byli pierwszymi, jakich zobaczyłem od czasu opuszczenia Belgradu, czyli od 4 dni. Tak bardzo mało popularna Serbia jest wśród motocyklowych podróżników. A choćby w takiej Rumunii każdego dnia widywałem dziesiątki, jeśli nie setki kierowców jednośladów. Po drodze wpadam na obiad. Również pod względem cen w restauracjach w Serbii drogo nie było. Za taki wypasiony zestaw frytki, sos, mięso, surówka, pieczywo i napój płaciłem przeważnie od 40 do 50 zł. Dotarłem w region gór Zlatibor, gdzie miałem w planie zaliczyć kolejną nockę pod namiotem. W tym celu znów zboczyłem na szutrowe drogi.
Poszukiwania zakończone sukcesem. Znalazłem idealne miejsce. Ja to mam szczęście. Kolejny obóz w tak pięknych okolicznościach przyrody. Obok mnie przebiegała kolejka linowa. O tej godzinie już nieczynna, więc nic nie zakłócało mi spokoju i mogłem w ciszy podziwiać zachód słońca chowającego się za wzgórzami. Kolejny poranek wita mnie idealną, słoneczną pogodą. Pora spakować manatki. Na pożegnanie z obozem odwiedza mnie jeszcze stado owiec. Opuściłem polanę i udałem się do pierwszego miejsca, jakie chciałem zobaczyć tego dnia. Był nim punkt widokowy Gate of Podrinje. Dojazd zajmował wiele kilometrów krętych i wyboistych dróg. Trafić w Serbii na chociaż kilometrowy odcinek bez zakrętów to trudne zadanie. Większość tras poza ekspresówkami i autostradami to same wyjazdy. Punkt widokowy znajdował się tuż przy drodze, więc nie trzeba było nigdzie zbaczać. Rozpościerał się stąd wspaniały widok na Dolinę Driny, rzeki, która wyznaczała granicę między Serbią a Bośnią i Hercegowiną. Później wkroczyłem na tereny Parku Narodowego Tara, który zajmował obszar przy zachodniej granicy Serbii. Tu wpadłem zobaczyć słynną atrakcję, jaką był domek zbudowany pośrodku wspomnianej przed chwilą rzeki Drina. W 1969 roku zbudowała go grupka miejscowych chłopaków. Domek stał się na tyle popularny, że pomimo tego, że rzeka kilkukrotnie zmywała go ze skały, był on za każdym razem odbudowywany. Dalej cofnąłem się do miejscowości Zlatibor, która ulokowana w sercu tutejszych gór jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w zachodniej części Serbii. Jednak nawet tutaj nie dało się odczuć tłumów. Jeżeli chcecie uciec od turystycznego zgiełku, jaki panuje w innych krajach, serio, jedźcie do Serbii. Tu nawet w szczycie sezonu jest spokojnie. W Zlatiborze chciałem zostać na 2 noce, by móc jutrzejszego dnia pokręcić się na spokojnie po parku Tary. Nocleg ze śniadaniem w cenie kosztował mnie zaledwie 115 zł. Plan na 9. dzień był taki, by po prostu cieszyć się jazdą po okolicznych terenach, a zwłaszcza po Parku Narodowym Tary. Udałem się na punkt widokowy zwany Banijska Stena. By tam dotrzeć, po raz kolejny musiałem pokonać kilka kilometrów szutrowej drogi. Nie była ona jednak specjalnie wymagająca w porównaniu do tych, którymi jechałem wcześniej. W lesie znajdował się mały parking. Zrzucam motocyklowe ciuchy i idę na krótki spacer. Rzecz oczywista, że wstęp do parku oraz miejsce parkingowe były darmowe. Zazwyczaj, gdy nie mówię ile coś kosztowało, to znaczy, że nic za to nie płaciłem. Po 20 minutach dotarłem do punktu widokowego Banijska Stena. Malował się tu wspaniały krajobraz na Park Tary oraz rzekę Drina. Widok wart zapamiętania. Z powrotem w siodle wracam na kolejne drogi miliona zakrętów i dziur. Serbia jednak zionęła takim spokojem ducha, że nawet kiepska nawierzchnia nie psuła radości z jazdy. Każdy kilometr chłonąłem z czystą przyjemnością. Nikt tu nie pędził na złamanie karku, nie wywierał presji szybkiej jazdy, nigdzie nie było tłumów. Gdziekolwiek bym się nie zatrzymał, tam odnajdywałem spokój. Oj tak, Serbia bardzo mi się spodobała.
Naprawdę była to zupełnie inna przygoda od zabieganej Rumunii, Włoch czy Chorwacji, gdzie choć wspaniałych widoków nie brakowało, to jednak spory ruch na drogach i setki turystów przy każdej atrakcji często psuło nieco klimat podróży. Już to mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze. Chcecie nasycić się spokojem? Jedźcie do Serbii. Zaliczyłem rundkę wokół jeziora Załowinę. Tu także odnalazłem kilka świetnych widoków. To był ostatni dzień jazdy po Serbii, jednak do końca wyprawy zostało jeszcze kilka dni. Zazwyczaj na wyprawach odpuszczam jakieś dodatkowe cele, bo brakuje mi czasu lub pieniędzy. Jednak z racji tego, że Serbia okazała się tak zaskakująco tania, zostało mi nieco oszczędności, więc tym razem mogłem zrealizować bonusowy plan – odwiedzić Bośnię i Hercegowinę. Gotowy do jazdy, wskakuję na Zuzię i ruszam na zachód. Szybko docieram do granicy, gdzie by zaoszczędzić nieco czasu, wcinam się w kolejkę. Nikt nie robił z tym problemów, a i sama odprawa przebiegła bardzo sprawnie. No to jestem w Bośni i Hercegowinie. Już od pierwszych kilometrów fajnych widoków nie brakowało, również tutaj. Moim głównym celem w Bośni miało być najpopularniejsze miasto tego kraju, czyli Mostar. Więc od razu ustawiłem sobie ten punkt na nawigacji. Warto wspomnieć, że karta do telefonu, którą kupiłem w Serbii, nie działała już w Bośni. Jednak darowałem sobie zakup kolejnej karty SIM. Te kilka dni przeżyję bez internetu. Trasa stawała się coraz przyjemniejsza. Rozległe, górzyste krajobrazy i praktycznie zerowy ruch na drodze to zawsze idealne połączenie. Musiałem jednak zachować czujność, ponieważ czasem zza zakrętu potrafiło wyłonić się kilka rogatych koleżanek. Później jednak czekała mnie jeszcze większa niespodzianka. Najpierw trafił się przejazd pod niszczonym drewnianym mostem. A później asfalt nagle się skończył i nieprędko miał powrócić. Szutrowym odcinkiem nad przepaścią przywitała mnie droga oznaczona numerem R433, która o dziwo widoczna była przez moją nawigację jako normalna asfaltowa droga. W rzeczywistości czekała mnie 35-kilometrowa przeprawa przez kręte, szutrowe i piaszczyste ścieżki. Na szosowych oponach miałem miejscami fatalną przyczepność i musiałem jechać z wyjątkową ostrożnością, by nie zaliczyć upadku. Cały czas kulałem się z prędkością 20-30 km na godzinę. W prawie 40-stopniowym upale już po kilkunastu minutach byłem zlany potem. Czekała mnie ciężka przeprawa. Po jakichś 10 kilometrach przedzierania się przez krzaki wyjechałem naprzeciw rozłożystym zielonym krajobrazom, więc teraz przynajmniej mogłem walczyć z szutrową drogą w otoczeniu przyjemniejszych widoków. Momentami nawierzchnia zmieniała się w tak zwaną tarkę, która solidnie przetestowała zawieszenie motocykla. No ale za to scenerie były wspaniałe.
Nareszcie dotarłem do asfaltowej drogi. Jednak z drugiej strony cieszyłem się, że udało mi się zaliczyć przejazd trasą R433. To była fajna przygoda. Dalej czekała mnie już jazda zwykłą ekspresówką. Po jakimś czasie w dole, otoczony wzgórzami, pojawił się cel dzisiejszego dnia – Mostar. Mimo że jest to najbardziej oblegane przez turystów miasto w Bośni i Hercegowinie, to również tutaj udało mi się znaleźć tani hotel blisko centrum za 115 zł. Po spłukaniu z siebie tony kurzu i potu w chłodnym hotelowym prysznicu udałem się jeszcze, by zobaczyć historyczne centrum miasta z najpopularniejszym jego punktem, którym jest Kamienny Most. Konkretniejsze zwiedzanie zaplanowałem sobie na następny dzień, zatem do jutra. No to czas wybrać się na zwiedzanie Mostaru. W okolicach centrum miasta w oczy rzuca się przede wszystkim kamienna architektura, która oddaje niezwykły, starodawny urok. Wypełnionymi straganami brukowanymi uliczkami udaje się, by zobaczyć najważniejszy zabytek – XVI-wieczny kamienny Stary Most, choć tak naprawdę jest to zrekonstruowana replika, która została zbudowana w 2004 roku, ponieważ oryginalny most został zniszczony przez Chorwatów w 1993 roku podczas wojny bośniackiej. Most najładniej prezentuje się z bocznej perspektywy, które możemy znaleźć w jednej z licznych restauracji nad brzegiem rzeki Neretwa, nad którą to owy most jest położony. Ciekawostką jest to, że kilka razy dziennie miejscowi śmiałkowie skaczą z tego mostu do wody. Tu udało mi się uchwycić moment skoku. Wysokość mostu to 24 metry, więc taki skok wymaga sporej odwagi, choć dla tych facetów to chleb powszedni i sposób na zarobek, ponieważ często przed skokiem zbierają pieniądze od turystów. Pomimo upału i coraz większych tłumów ludzi, miasto zwiedzało się bardzo przyjemnie. Zakochałem się w jego uliczkach i starych budynkach. Mostar poza swym pięknym obliczem pokazuje też drugą, pokrytą bliznami twarz ukazującą wspomnienia po tragicznej wojnie, która miała tu miejsce 30 lat temu. Co chwilę napotykałem budynki pokryte dziurami po kulach, a niektóre z nich nie zostały nawet odbudowane po bombardowaniach. Ciekawym jest fakt, że miasto, w którym bratobójcze walki toczyli między sobą Chorwaci, Bośniacy i Serbowie, jest teraz zamieszkiwane przez obywateli tych trzech nacji. Wyznaje się tu także 3 religie – islam, katolicyzm i prawosławie. Mostar to przykład, że pomimo krwawej historii nadal jest przed nami przyszłość, którą możemy wspólnie tworzyć, jeśli będziemy żyć w pokoju. Naprawdę niezwykłe miasto, które zadziwiło mnie pod każdym względem. Miałem na ten dzień jeszcze jeden cel – odwiedzenie położonych 40 km od Mostaru wodospadów Krawica.
Parking przy atrakcji był darmowy, jednak już wstęp na teren parku, w którym znajdowały się wodospady, kosztował 20 marek, czyli 49 zł. Wodospady Krawica przypominały mi nieco mniejszą wersję chorwackich wodospadów Krka. Jednak i tak prezentowały się przepięknie i miałem wrażenie, że nie było tu aż tak ogromnych tłumów jak w Chorwacji. Czterdziestostopniowy upał grzał niesamowicie, nie mogłem więc odmówić sobie chwili orzeźwienia i wskoczyłem do wody. Pływało się świetnie. Przez chwilę mogłem poczuć się jak w rajskim ogrodzie. Warto było tu wpaść. Pora wracać do hotelu w Mostarze. Po drodze łapię jeszcze kilka świetnych widoków, które są jednymi z ostatnich, jakie zobaczę w Bośni i Hercegowinie. Dwunastego dnia podróży rozpocząłem powolny powrót na północ w kierunku Polski. Jednak nie oznaczało to jeszcze końca planów na zwiedzanie. Tym razem, kierując się już głównie ekspresowymi drogami, dotarłem do stolicy kraju, Sarajewa. Tu zajrzałem na targowisko Baszczarsia, które według kilku poradników było na pierwszym miejscu rzeczy wartych do zobaczenia w Sarajewie. Zostawiwszy motocykl pod meczetem, z którego wieży dobiegało nawoływanie muezina, udałem się na zwiedzanie. Targowisko słynie z gołębi i licznych uliczek zapełnionych straganami, które oferują mnóstwo towarów, od różnorakich kosztowności po zwykłe turystyczne pamiątki. W ogólnym rozrachunku targowisko nie zrobiło na mnie jakiegoś większego wrażenia. Na pewno ciekawsza była wizyta w miejskim ratuszu. Wejście do środka kosztowało 25 zł. Wnętrze budynku wypełnione kolumnami i zwieńczone kolorowym sklepieniem prezentowało się niesamowicie. W środku zobaczyć mogłem również kilka małych wystaw tematycznych. Było tu parę pomieszczeń poświęconych polityce, sala opowiadająca historię wojny w Bośni i Hercegowinie, a także galeria pełna rozmaitych dziwactw. Z powrotem w siodło. Teraz już gnam prosto do granicy z Chorwacją, gdzie zaraz za nią w mieście Dakowo łapię pierwszy dostępny nocleg.
Ostatnie 2 dni podróży to już powrót do domu, choć jeszcze w Dakowie postanowiłem odwiedzić tutejszą katedrę świętego Piotra. Bardzo ładna budowla i co mi się spodobało, była otwarta bez żadnego nadzoru, więc miałem fajny klimat z przebywania w tak wielkiej katedrze zupełnie samemu. To było ostatnie zwiedzanie na tej wyprawie. Wskakuję na Zuzię i przez Węgry oraz Słowację i Czechy wracam do Polski. Ależ to była wspaniała wyprawa. Zupełnie inna od tych, które odbyłem do tej pory. Zuzia pozwalała mi na więcej przygód w terenie, dzięki czemu mogłem nabrać więcej doświadczenia i jeszcze bardziej cieszyć się z wolności, jaką daje mi samotna jazda na motocyklu. Wybór Bośni i Hercegowiny, a zwłaszcza Serbii za główny cel wyjazdu okazał się strzałem w dziesiątkę. Oba kraje w dobie szalejącej inflacji okazały się niezwykle przystępne dla mojego polskiego portfela. Poza tym piękna natura, mnóstwo atrakcji, brak tłumów turystów, a także historia, jaką skrywają te kraje, napisały idealny scenariusz motocyklowej wyprawy. Moja motocyklowa dusza wróciła do domu w pełni nasycona. To by było na tyle z tej opowieści. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał i że zobaczymy się jeszcze przy okazji kolejnych podróży.